Dziękuję. Dzień dobry, panie pośle. Szanowne panie i panowie posłowie, panie marszałku, pozwólcie, że nie marnując waszego czasu i czasu Polaków, przejdę od razu do sedna. To nie jest dzień, gdzie ktokolwiek czekałby na długie, kwieciste przemówienia. To jest dzień, gdzie w związku z sytuacją polityczną po wyborach prezydenckich potrzebna jest klarowna informacja, na czym stoimy. Zwracam się dzisiaj do Wysokiej Izby o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu z chyba dość oczywistych względów. Kalendarz polityczny, bardzo dynamiczny, pokazał z całą wyrazistością, jakie wyzwania stoją przed koalicją rządzącą, przed koalicją 15 października. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość. Te wyzwania są większe niż oczekiwaliśmy w związku z wyborami prezydenckimi. Nie ma trzęsienia ziemi, ale nazwijmy rzecz po imieniu. Czeka nas 2,5 roku bardzo ciężkiej i poważnej pracy w warunkach, które nie zmienią się na lepsze. Mówię o warunkach politycznych. Prezydenta niechętnego zmianom, jakie proponowaliśmy Polsce i naszym wyborcom, zastąpi w sierpniu prezydent co najmniej równie niechętny tym zmianom i propozycjom, jakie dla 11 milionów wyborców 15 października 2023 roku, które wydały się bardzo atrakcyjne i które są nadal w mocy. Więc zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj cała Polska, zarówno nasi wyborcy, nasi sympatycy, jak i oponenci, te dwie połowy tak wyraźnie ujawniające się w ostatnich wyborach, czekają na jednoznaczne stanowisko i przede wszystkim na pewną perspektywę. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że zwracam się po wotum zaufania, bo mam przekonanie, wiarę i pewność, że mamy mandat do rządzenia, do brania na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje. I ten mandat jest potrójny. Są trzy wymiary tego mandatu, który jest dla nas i wielkim przywilejem, bo sprawować władzę w Polsce to jest wielki przywilej, ale przede wszystkim jest to wielkie zobowiązanie, wielki obowiązek. Z czego składa się ten mandat? Po pierwsze, 11 milionów wyborców 1,5 roku temu zawierzyło koalicji rządzącej, koalicji 15 października, wówczas będącej w opozycji. Największa ilość wyborców, przy największej frekwencji, dała nam w ręce odpowiedzialność za Polskę, za jej bezpieczeństwo i w takim wielkim, uroczystym depozycie złożono w nasze ręce, w nasze serca, w nasze umysły nadzieje i marzenia 11 milionów Polaków. Szczerze powiedziawszy, kilka dni temu ten mandat został odnowiony, ponad 10 milionów głosów w przegranych wyborach prezydenckich, ponad 10 milionów głosów przy trochę niższej frekwencji. To jest podobny kapitał zaufania, chociaż na pewno też przesycony i niecierpliwością, czasami rozczarowaniem czy złością, bo każdy w swoich nadziejach, w swoich marzeniach wyobrażał sobie na pewno szybszy marsz i więcej sukcesów. I w sumie nie jest chyba naszą rolą dzisiaj tłumaczyć się. My musimy wytłumaczyć wszystkim rodakom, nie tylko tym, którzy na nas głosowali, dlaczego znaleźliśmy się dzisiaj w takim, a nie innym miejscu. Ale nic nie zwalnia nas, tych, którzy dzisiaj dźwigają na sobie odpowiedzialność za Polskę, nic nie zwalnia z odpowiedzialności za losy naszego kraju, ponieważ te 11 milionów w październiku, te ponad 10 milionów kilka dni temu powiedziało przy wszystkich irytacjach i zastrzeżeniach: macie dalej robić swoją robotę.
Chyba wszyscy, no poza może debiutantami politycznymi, ale chyba wszyscy na tej sali znamy i smak zwycięstwa, i gorycz porażki. Ja też dobrze znam i smak zwycięstwa, i gorycz porażki. Tak wygląda życie polityczne nie tylko nas na tej sali, ale wszystkich Polek i Polaków. Znam smak zwycięstwa i gorycz porażki, ale nie znam takiego słowa jak kapitulacja. Nie ma mowy o tym. Jest też drugi wymiar tego mandatu i nikt nas nie zwolnił z realizacji tego drugiego wymiaru mandatu politycznego, jaki mamy my dzisiaj tworzący koalicję rządzącą. I to jest mandat wynikający z jednoznacznych i dość oczywistych przepisów konstytucji i zasad ustrojowych. Niezależnie od emocji i złych informacji, jeśli chodzi o przebieg wyborów i możliwe nadużycia czy fałsze w czasie głosowania i liczenia głosów, my na pewno uszanujemy wynik wyborów, ale szanujemy przede wszystkim też konstytucję i zasady ustroju. Więc respektując wynik wyborów, chociaż cały czas będę apelował do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kontrolę, przebieg i uznanie legalności wyborów, aby bardzo rzetelnie, w związku z tym, że to 10 milionów ludzi tego oczekuje z całą pewnością, aby bardzo rzetelnie ocenić wszystkie sygnały o nieprawidłowościach czy ryzykach fałszu. Nie rozumiem śmiechu z tego tytułu. Śmiejecie się z tych 10 milionów ludzi, którzy mają dzisiaj prawo. Ale wiecie co? Właściwie ze wszystkich wyborców się śmiejecie, bo wszyscy wyborcy mają prawo, święte prawo wiedzieć, że każdy głos każdej Polki, każdego Polaka bez wyjątku ma taką samą wagę i wymaga szacunku od wszystkich organów władzy. Ten drugi wymiar mandatu to, jak powiedziałem, konstytucja i zasady ustrojowe. To rząd ponosi odpowiedzialność za władzę wykonawczą w Polsce. Wyniki wyborów prezydenckich w niczym nie zmniejszają ani naszej odpowiedzialności, ani naszych obowiązków, ani zakresu władzy, kompetencji. A więc zwracam się tu nie tylko do posłów koalicji rządzącej, posłów opozycji, ale także do całego narodu z bardzo poważną, przemyślaną deklaracją. Wynik wyborów nie zmniejsza, nie zwalnia, nie usprawiedliwia nikogo, kto uznałby, że wybory prezydenckie zmieniły zasady ustrojowe i że spoczywa na nas dzisiaj, czy od dzisiaj mniejsza odpowiedzialność za to, co się dzieje. Nie. Na nas dzisiaj spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność, bo czeka nas 2,5 roku w trudnych warunkach, ale 2,5 roku pełnej mobilizacji i pełnej odpowiedzialności. Nie tylko dlatego, że połowa Polski tego od nas oczekuje w sensie pozytywnym, ale tak mówi konstytucja, tak mówi ustrój Rzeczpospolitej, to jest nasz oczywisty obowiązek. Także dosyć marudzenia, bo nawet jeśli rozumiem nastroje, nic przyjemnego dla tych, którzy właśnie gorycz porażki dzisiaj przeżywają, ale to w niczym, jak powiedziałem, w niczym nie zmienia sytuacji w naszym kraju i w niczym nie zmniejsza, nie pomniejsza wyzwania, które stało przed nami 1,5 roku temu, kiedy wygrywaliśmy wybory i stoi. Tak samo dzisiaj to wyzwanie przed nami po wyborach prezydenckich. Potrzebujemy tego trzeciego wymiaru. Widzę, zresztą dzisiaj to widać szczególnie efektownie na tej sali. Mamy większość w tej sali. To nie jest powód do satysfakcji, to jest satysfakcji też. Ale to jest coś, co jest bezcennym darem, jaki dali nam wyborcy. Zmarnowanie tej większości, zanim minęła połowa kadencji, bo komuś się odechciało albo bo ktoś się przestraszył. Zobaczcie zresztą, jak wygląda ta strona sali, znaczy jak
Przeciw komu stajecie każdego dnia? Przeciw ludziom, którzy mają dokładnie taki stosunek do ojczyzny, do zadań tutaj, które stoją przed posłami i posłankami. Wydawałoby się, że to jest dzień jednak dość szczególny. I nie mówię o tym, że liczę tutaj na jakąś szczególną sympatię czy szacunek ze strony posłanek czy posłów PiS-u. Ale ta demonstracja bardzo dużo mówi przede wszystkim o naszych obowiązkach. Czy naprawdę przez chwilę komukolwiek z tej strony sali przyszła do głowy myśl, żeby im oddać Polskę w ich ręce? Otwórzcie szeroko oczy i przypomnijcie sobie jeszcze raz, jak ważne sprawy spowodowały, że byliście tak zmobilizowani, tak zdeterminowani 1,5 roku temu i jak ważne sprawy spowodowały, że Polacy dali nam w ręce odpowiedzialność za ojczyznę. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Mówiliśmy, że pogonimy zło. Wiedzieliśmy, ci, którzy mają doświadczenie polityczne, ja mam doświadczenie polityczne, że nie będzie to łatwe. Ale czy z tego tytułu, że to jest zadanie bardzo trudne? Niektórzy mogą myśleć, że przekraczające nawet możliwości niektórych z nas. Ale czy to w jakimkolwiek stopniu ma zmniejszyć naszą determinację albo usprawiedliwić słabość? Nie, to nie wchodzi w rachubę. Zarówno mandat od ludzi, jak i konstytucja i ogrom wyzwania, jaki stoi przed Polską i przed wami. To są 3 powody, dla których dzisiaj musimy potwierdzić gotowość do wzięcia pełnej odpowiedzialności za to, co w Polsce się dzieje. I wierzę w was, wierzę w waszą determinację i odwagę, wierzę w wasze serca i umysły i wierzę, że tego dokonamy. Dzisiaj i przez następne 2,5 roku. Jest wiele pytań, na ile ocena rządów, naszego rządu, mojej działalności jako premiera wpłynęła na wynik wyborów prezydenckich. I tak naprawdę to, co najczęściej słyszę, i pewnie się z tym zgodzicie wszyscy, to, że za mało informacji, no niektórzy mówią to wprost na ulicy, za mało się chwalicie. Jak pamiętacie, myśmy chyba sobie kiedyś bardzo tak jasno powiedzieliśmy, że tak, zaraz się pochwalę. Nie lękajcie się. Że w naszym myśleniu o polityce propaganda nie może być ważniejsza od prawdy. Że kłamstwo nie może być w polityce narzędziem skuteczniejszym od prawdy. Być może niektórzy, ja mówię to też do siebie, wierni temu przykazaniu, może przesadziliśmy z wiarą, że prawda sama się obroni. Więc jeśli ja nie będę dzisiaj was zasypywał szczegółami, zwróciłem się do ministrów, aby przypomnieli te najważniejsze osiągnięcia, nie mówię sukcesy, osiągnięcia, to co udało się zrealizować, żebym miał podstawę do sprostowania tego przekazu ze strony opozycji, że niewiele się udało. I dostałem kilkadziesiąt stron, mimo że prosiłem o największy możliwy skrót z tych rzeczy, o których możemy dzisiaj z pełnym przekonaniem powiedzieć, że się udały. Wiecie, co jest najważniejsze? My będziemy przekazywali te informacje sukcesywnie. To, co jest dzisiaj najważniejsze i co chciałbym podkreślić, to działania i prawdę o tym, jak wygląda Polska, jak wyglądała Polska przed październikiem 2023 roku w tych obszarach, które budzą najwięcej emocji, które także w tej debacie prezydenckiej i kampanii prezydenckiej odgrywały absolutnie kluczową rolę. Mówię o tych obszarach, które są chyba najważniejsze nie tylko tu na tej sali, ale dla każdej polskiej rodziny i równocześnie, które są najbardziej zakłamane przez propagandę PiS-u. Najbardziej zakłamane. Bezpieczeństwo. Mało chyba kto sobie zdaje sprawę, jak bardzo słowa i hasła my zamieniliśmy w czyny. Czy wam przychodzi w ogóle do głowy, ciekawy jestem, czy ktoś na tej sali umiałby odpowiedzieć na pytanie, o ile wzrosły wydatki na obronność? Ten najbardziej prosty, ten najbardziej oczywisty wymiar naszego bezpieczeństwa. Pierwszego roku rządów koalicji 15 października w porównaniu do ostatniego roku rządów PiS-u. Jak myślicie, o ile wzrosły wydatki, czyli realnie wydane pieniądze na obronę
polskiego terytorium, polskiej granicy na polską armię. Jak myślicie? 6%? A może myślicie, że 16% więcej wydaliśmy na obronę? Nie, wydaliśmy w ciągu jednego roku, 24 do 23, więcej na obronę, na polską armię o 67%. O 67%. Kiedy debatujemy z taką zażartością tu na tej sali i w czasie debat, i w czasie kampanii wyborczych o migracji, o zagrożeniach związanych z nielegalną migracją, to podam wam jedną daną, też żeby nie było, żeby was nie zanudzać szczegółami. Jak myślicie, o ile w roku 2025, tym roku, spadnie ilość wydanych wiz do migrantów z państw Afryki i Azji? Dobrze wiemy, ja nie chcę wchodzić w szczegóły, nie jest moim zadaniem, nigdy nie dam się namówić na ksenofobiczną narrację, że wiecie, z jakimiś wątkami rasistowskimi, czy nie o to chodzi. Ale dobrze wiemy, że lęki społeczne wynikające z różnych powodów dotyczą z reguły tej fali migracji, która pochodzi z Azji i Afryki. Nie muszę tego tłumaczyć. My w 2025 roku wydamy o 50% mniej wiz dla tych, którzy szukają miejsca w Polsce czy w Europie z państw Afryki i Azji. Dlaczego mówię o tym z taką satysfakcją? Bardzo trudny proces. Dlatego, bo mówimy o setkach tysięcy wydanych wiz w mechanizmie korupcyjnym, kompletnego braku wyobraźni, to co działo się przez ostatnie lata rządów PiS-u. Setki tysięcy wydanych wiz i to był najprostszy w Europie całej, najprostszy sposób, w jaki mogli się migranci dostać do Europy. Te wszystkie, przepraszam, cyrki, ten cały teatr, pamiętacie, nie wiem, konferencję panów Kamińskiego, już nie pamiętam z kim, z tą biedną krową. Ci, co mają lepszą pamięć, wiecie o jakim dziwnym widowisku mówię. Jak to bardzo PiS walczy o ochronę granicy. Jak to udało mu się zatrzymać 20 czy 100 przekraczających nielegalnie granicę. Wtedy, kiedy mówili te słowa, na przez nich wydawane wizy więcej wjeżdżało do Polski, do Europy, przez nich wydawane wizy niż przez wschodnią granicę, zresztą też bardzo nieudolnie pilnowaną przez poprzednie rządy. Mówię o tym dlatego, pamiętacie też może debatę tu w tej Izbie, kiedy zaproponowałem skutecznie, a wymagało to gigantycznej operacji także w Europie, aby zawiesić prawo do azylu w Polsce. Jako metody, która może ograniczyć atrakcyjność dla nielegalnych migrantów, atrakcyjność naszego kraju. To tutaj z tej mównicy padały ostre słowa krytyki ze strony PiS-u, prezydenta Dudy, że nie, jak, dlaczego. To jest kolejny przykład, kwestia migracji, kwestia granicy. Wiecie, jak wyglądała zapora na granicy zapisu, wiecie, jak wygląda w tej chwili. Wiecie, jak zapisu często mówiono, przesmyk suwalski, Boże, tam jest tak słabo, tam za chwilę Rosjanie mogą nas zaatakować, bardzo niebezpieczne miejsce, najniebezpieczniejsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o groźbę agresji ze strony Rosji. Tylko nie chodziło o to, żeby o tym opowiadać. Myśmy zainwestowali bardzo duże pieniądze i z czego ja się szczególnie cieszę, mamy już także możliwość zainwestowania pieniędzy nie tylko polskich, ale także europejskich w ochronę między innymi tego fragmentu naszej granicy. Tarcza Wschód to jest największe przedsięwzięcie obronne, skuteczne i nowoczesne, które chroni nas przed realnymi zagrożeniami. Gdybyśmy chociaż w połowie tak dobrze opowiadali, ile zrobiliśmy, wygrywalibyśmy kolejne wybory. Gdyby PiS choćby w 1/3 robił tyle, ile opowiadał, to Polska byłaby krajem miodem i mlekiem płynącym i potęgą światową i europejską. Tak, to jest do nadrobienia i to mogę wam obiecać, na pewno to nadrobimy. Znaczy informację rzetelną, nie propagandę, ale rzetelną, codzienną informację o tym, co udaje się w Polsce wszystkim nam, nie mówię o tej sali, ale o całym kraju, osiągnąć. Bezpieczeństwo, taki właśnie wydawałoby się domena dzisiejszej opozycji. Więcej w tym było picu i propagandy niż realnych działań. Solidarność społeczna.
Wiecie, że my dokonaliśmy od razu po wyborach, od razu po przejęciu władzy, dokonaliśmy największych transferów społecznych, brzydkie słowo. Najwięcej pieniędzy trafiło do potrzebujących, ale w sposób starannie przemyślany w historii Polski po roku 1989. Żaden rząd, żadna większość parlamentarna nie podjęła nawet porównywalnych decyzji w ciągu jednego roku o pomocy tym, którzy byli najbardziej poszkodowani, najbardziej niesprawiedliwie traktowani, najbardziej potrzebujący. To jest skala, i znowu mogę powiedzieć, trzeba było lepiej o tym opowiedzieć. Ale jedna dana może też wam uzmysłowi, jaka jest różnica skali. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem bardzo mocnej i dobrze przeprowadzonej kampanii propagandowej wokół 500+. Wiecie, ile w pierwszym roku rządów PiS-u, kiedy obowiązywało 500+, ile państwo polskie przeznaczyło na pomoc w tym projekcie? Ile trafiło do ludzi pieniędzy z tego tytułu w pierwszym roku rządów PiS-u po ustanowieniu 500+? 16 miliardów złotych. Wiecie, ile w 2024? Wiecie, w ile w 2024 większość tu obecna na sali, ta większość, która wygrała wybory w październiku 2023 roku, wiecie, ile naszymi decyzjami trafiło pieniędzy do polskich rodzin z tytułu programu 800+? 62 miliardy. 62 miliardy. Pamiętam jak dziś, jakby Jarosław Kaczyński tu siedział, to bym mu przypomniał, kiedy PiS mówił, zróbmy 800+. To było dokładnie 2 lata temu w czerwcu. Ja powiedziałem, no to zróbmy to razem, natychmiast. Nie. Oni powiedzieli o tym, że należy to zrobić. A kto to zrobił? Kto tak zorganizował pracę państwa, że było to możliwe? Nasz rząd. 62 miliardy złotych tylko z tego tytułu versus 16 miliardów wtedy, kiedy PiS ten program zaczynał. Te transfery społeczne to jest oczywiście renta wdowia. Nie muszę państwu przypominać o tym, co zrobiliśmy dla niepełnosprawnych. Podwyżka dla budżetówki, w tym ta zasadnicza podwyżka płac dla nauczycieli. Mówię o tym, przecież to nie są pieniądze rządu. Myśmy razem podejmowali decyzję, jak dzielić pieniądze Polaków. Ale pamiętaliśmy dobrze o tym, kto najbardziej jest poszkodowany. Kto lata czekał na to, aby jego praca była uczciwie wynagradzana. Czy to są pracownicy opieki społecznej, czy to są właśnie nauczyciele, nauczycielki, pielęgniarki, czy właśnie niepełnosprawni i ich rodziny. Czy ci, którzy trafili w taką fatalną sytuację, kiedy współmałżonek zmarł, a oni zostali z bardzo niską swoją emeryturą. Mówię tu o rencie wdowie. Wiecie, że już blisko 1 milion ludzi się zarejestrowało, żeby skorzystać z tego projektu Renta Wdowie. To jest oczywiście babciowe, to jest radykalne podniesienie zasiłku pogrzebowego. Nie jest wesoły temat, ale też przecież było to bardzo oczekiwane. Transfery, a więc ta bezpośrednia pomoc państwa dla tych, którzy tej pomocy potrzebują w różnej sytuacji, osiągnęły w Polsce taki udział w PKB, że jesteśmy dzisiaj w czołówce Unii Europejskiej. Jesteśmy wyraźnie powyżej średniej państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udział pomocy społecznej i moim zdaniem dobrze zaprojektowanej, trafiającej naprawdę do ludzi, którzy tego potrzebują i zrobiliśmy to w ciągu 1,5 roku. To jest, jeśli chodzi o solidarność społeczną. O bezpieczeństwie już mówiłem. Pozycja Polski. Duma z silnej Polski. Słuchajcie, to, że po roku mamy takie poczucie, że Polska wróciła do ekstraklasy, jeśli chodzi o politykę światową, to moim zdaniem to nie wymaga jakiegoś udowodnienia. Na tej sali to nie wzbudzi entuzjazmu, po tej stronie, no nie ma u kogo, ale nie wzbudzi pewnie entuzjazmu. Natomiast wszędzie, gdzie jesteśmy na świecie, i to przecież nie jest tylko moje wrażenie, ludzie mówią tak, Polska wróciła na szczyt polityki europejskiej i światowej. I to, wiecie, tu nie chodzi o jakąś satysfakcję tych, z którymi się spotykamy, czy naszą satysfakcję. Tu chodzi o bezpieczeństwo Polski i prawdziwą międzynarodową pozycję Polski. Powiem wam tylko jedną rzecz, bo to też czasami aż ciężko się słucha tych
komentarzy ze strony PiS-u na temat ich twardej postawy, jeśli chodzi o Unię Europejską. Czy do waszych głów dotarło wreszcie, że wasza polityka europejska polegała na tym, i to mówię o tych ostatnich latach rządów PiS-u, i posłuchajcie uważnie, na czym polega ten ponury fenomen PiS-u. Dużo krzyku na temat tego, że Polska musi więcej wyciągnąć z Unii Europejskiej i że musi być bardziej suwerenna, nie dopłacać, etc., etc. Znacie tę opowieść. Zrobili wszystko, żeby Polska straciła 240 miliardów złotych z KPO, ale składkę zapłacili. 30 miliardów złotych w ostatnim roku rządów PiS-u PiS zapłacił składkę do Unii Europejskiej. 30 miliardów złotych. Niemcom zapłacił. Tak, Niemcom, Francuzom. A wiecie, dlaczego zapłaciliście te 30 miliardów? Żeby Niemcy i Francuzi mogli z KPO te pieniądze wydać u siebie. Znaczy, to już nie jest frajerstwo, to jest taki sabotaż, który tak naprawdę taki przed Trybunałem Historii staniecie z tego tytułu, bo nie, KPO to nie są tylko pożyczki, słyszę tam bardzo nieprofesjonalny komentarz, to jest pół na pół, to są dotacje, a przede wszystkim straciliśmy dostęp do tych dotacji, do tego, co jest żywą gotówką, cashem, który leżał na stole. A, jeszcze do tego dołożyli 2 miliardy kary. I oczywiście trąby w rękach, wielkie hasła, jak to Polska jest suwerenna. Boże, chroń nas przed takimi ludźmi, którzy przez suwerenność Polski rozumieją kompletne frajerstwo, którzy pozwolili, aby Polskę wykorzystywano, aby pieniądze polskiego podatnika wykorzystywano w Berlinie, w Paryżu czy Brukseli. Kompletnie bez żadnego sensu. Jestem bardzo dumny z tego, że dokończyliśmy pracę i podpisaliśmy traktat z Francją. Mamy po raz pierwszy zobowiązanie dużego państwa, mocarstwa atomowego do pełnej wzajemnej obrony w wypadku ataku. Kończymy takie prace nad traktatem z Wielką Brytanią. Wbrew pisowskiej propagandzie nasza współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, zarówno jeśli chodzi o obronność, jak i gospodarkę, jest na najwyższym historycznym poziomie. Nie będę tego tematu rozwijał, bo akurat to widać gołym okiem. Znaczy, kto tak naprawdę skutecznie działa na arenie międzynarodowej na rzecz bezpieczeństwa Polski, a kto różnymi głupimi decyzjami tę pozycję Polski osłabia. Słowo hasło dla PiS-u, pamiętacie? Rozwój. Ile oni mówili o rozwoju? Ile oni mówili o CPK, o elektrowni jądrowej, o fabryce samochodów elektrycznych. Już nie chce mi się dalej wymieniać tych wielkich opowieści PiS-u. Nosili plakaty, transparenty, tak dla rozwoju, protestowali. Ja widziałem te efekty działań. Wycięty las pod Jaworznem, pod nieistniejącą fabrykę Izery, gigantyczne wynagrodzenia wypłacane w CPK, przymusowe, brutalne wywłaszczenia, setki, a właściwie tysiące zatrudnionych, a na końcu próba zawarcia kontraktu, który oddawał to lotnisko de facto w ręce obcego kapitału. To był pomysł na CPK PiS-u. Elektrownia jądrowa. Wiecie, ile miesięcy nas kosztowało, aby wyprostować zapisy, które właściwie pozwalały naszym partnerom, którzy będą budowali elektrownię jądrową, na wszystko, a nam nie dawały, państwu polskiemu, żadnych możliwości kontroli tego procesu, egzekwowania terminów. Tylko za wszystko musieliśmy płacić miliony codziennie, bo tak skonstruowali umowę. Wiecie, że Amerykanie nawet stukali się w głowę, mówili, dla nas fajnie, ale dziwne, że zdecydowali się na to poprzednicy, rząd PiS-u. Wyprostowaliśmy to wszystko. Za chwilę CPK będzie budowane przez polskie firmy, bo taką podjęliśmy decyzję. Nie Chińczycy, nie Francuzi, nie Australijczycy, tylko polskie firmy będą uprzywilejowane w tym wielkim projekcie. Nie czekaliśmy też na rozpoczęcie tej inwestycji. To, co dzieje się na polskich kolejach, jeśli chcecie naprawdę, pogadajcie z tymi, którzy korzystają na co dzień z pociągów. Czy to jest Intercity, czy pociąg lokalny.
Mamy cichą, naprawdę kapitalną rewolucję, jeśli chodzi o zwiększenie ilości połączeń Intercity, skrócenie czasu przejazdu pociągów, inwestycje. Ostatnio mówiliśmy o tym na samym Śląsku, 14 miliardów złotych, tak, w inwestycje kolejowe. Na samym Śląsku. Więc znowu mamy ten sam syndrom i to oczywiście biorę na siebie odpowiedzialność, że nie zawsze potrafimy o tym mówić. Ale te 1,5 roku rządów to jest jedno wielkie tak dla rozwoju. Polska staje się znowu bardzo ważnym graczem inwestycyjnym. Nieprzypadkowo, pamiętacie taką okładkę na The Economist pokazującą Polskę jako najbardziej imponujący, jeśli chodzi o rozwój, kraj w Europie. Mówimy o takich tematach, które bardzo emocjonowały wielu Polaków, na przykład rolnictwo. PiS jest partią dość popularną na polskiej wsi. Może dlatego, że nie wszyscy dokładnie rozpoznali, skąd płynęło zagrożenie dla polskiej wsi. Ja dokładnie pamiętam, bo zdarłem gardło wtedy, 1,5 roku temu, czy prawie 2 lata temu, pamiętam to, w czerwcu się zaczęło. Kiedy PiS, mając na sztandarach oczywiście żywią i bronią, obrona polskiej wsi, obrona polskich rolników, otworzył absolutnie bez żadnej kontroli granicę z Ukrainą i naraził polskich rolników na bardzo poważne niebezpieczeństwo. Bez żadnej refleksji, bez żadnego... I kiedy to się działo już na naszych oczach, kiedy każdego dnia te transporty wjeżdżały do Polski i zalewały Polskę tym zbożem, kiedy podnosiliśmy krzyk, rolnicy, producenci polscy, ówczesna opozycja, podnosiliśmy krzyk, PiS wtedy uspokajał, nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Wszystko jest okej. Wykonaliśmy wielką robotę, wcale niełatwą. Wiecie, to nie jest, ja wiem, że tu jest trochę antyukraińskich polityków, tak zdecydowanie antyukraińskich, a nawet prorosyjskich. Ja nigdy nie dam się namówić ani na narrację antyukraińską. Ja wiem dokładnie, gdzie są źródła polskiego bezpieczeństwa i polski ryzyk. Wiem, że Rosja jest naszym wrogiem i wrogiem Europy. Wiem, że Ukraina dzisiaj walczy także jakby w interesie naszego bezpieczeństwa. Ale nigdy nie miałem kompleksów, żeby powiedzieć, choćby nawet ostatnio prezydentowi Zeleńskiemu, nie będzie powrotu do tego bałaganu, jaki spowodował m.in. Morawiecki, otwierając bez żadnej kontroli, bez żadnych standardów polską granicę na produkty z Ukrainy. I warto wziąć z tego przykład i o tym też będę głośno mówił. W jaki sposób tak całościowo, precyzyjnie dbać o polskie bezpieczeństwo, w jaki sposób dbać o dobre relacje z sąsiadami i równocześnie nie dać się ogrywać, równocześnie chroniąc polskie interesy. Czy to są przedsiębiorcy? Ruszyliśmy z tą wielką falą repolonizacji polskiej gospodarki. Wiecie, co rozumiem przez repolonizację? Znaczy, żeby to wreszcie polskie firmy były beneficjentami tych wielkich inwestycyjnych środków, tych, które zyskamy na polską obronę, to są europejskie środki, światowe i polskie. Tam, gdzie są zamówienia publiczne, tam, gdzie są inwestycje. Robimy to. Nie gadamy o tym. Wiecie, nawet w tak, wydawałoby się, szczególnej dziedzinie dla PiS-u, że są tak wrażliwi. Pamięć narodowa. Pamiętacie Muzeum Bitwy Warszawskiej? Mieli otworzyć na 100-lecie niepodległości. Musieliśmy wygrać wybory, musieliśmy doczekać niestety właśnie nie w 100-lecie niepodległości, ale 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. I oni gadali o tym, później się pokłócili. Inwestycja stanęła 15 sierpnia tego roku. Po tym jak przecięliśmy te idiotyczne kłótnie, spory i tę niemoc, Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie zostanie otwarte. Ilu polityków pisowskich próbowało wzbudzić takie emocje i konflikty na linii Polska-Ukraina, jeśli chodzi o pamięć o tragedii, o rzezi wołyńskiej i o innych zdarzeniach tragicznych, dramatycznych, gdzie wciąż pamiętamy o polskich ofiarach i ciągle domagamy się
pełnej prawdy, pełnej wiedzy, ekshumacji, badań. Bardzo dużo o tym gadali, bardzo dużo. Emocji wywołali jeszcze więcej. Ale to my doprowadziliśmy cierpliwą, twardą rozmową ze stroną ukraińską i dzisiaj mam informację, że nie tylko będziemy kontynuowali to, co zaczęliśmy, a więc te pierwsze prace wykopaliskowe, ale niezależnie od tego, jaka jest atmosfera dzisiaj, powiedziałbym, na linii niektóre siły polityczne w Polsce, Ukraina, udało się uzyskać także kolejną deklarację, że będziemy te prace kontynuowali. Wiedziałem od samego początku, że musimy zbudować tutaj mądre, twarde, na naszych warunkach, ale porozumienie. Jeśli nie chcemy tym grać, tylko jeśli chcemy naprawdę przeprowadzić jakąś kluczową operację, na którą czekają tysiące polskich rodzin, które wciąż pamiętają o wołyńskiej rzezi i o innych tragediach polskiej ludności na tamtych terenach. Zdaję sobie sprawę, że wiele z tych rzeczy, o których wspólnie marzyliśmy, nie zostało jeszcze zrealizowanych. Ale chcę tutaj z całą mocą podkreślić, że rozliczenia, które nigdy nie były przeze mnie traktowane jako rewanż, jako zemsta, tylko jako bardzo poważne podejście państwa polskiego do rozliczenia wszystkich nadużyć. Chcę powiedzieć, że żadne nadużycie, żadna kradzież, żaden fałsz nie zostaną zamiecione pod dywan. Żadne. Tu jeszcze na sali przed chwilą był i pewnie się może pojawią jeszcze ci, którzy niedługo staną przed wymiarem sprawiedliwości. Chcę powiedzieć, no pamiętam nawet przy jednym z takich emocjonalnych momentów, kiedy prokuratura podejmowała działania wobec sprawców nadużyć, ktoś trzymał z pisowców taki plakacik: wszystkich nas nie zamkniecie. Pewnie nie, ale prace trwają, chcę was zapewnić. I nie chodzi o to, żeby decyzją polityczną kogoś zamykać. Chodzi o to, że niezależnie od tego, że żyjemy w rzeczywistości podzielonej, bardzo trudnej, mało kto się spodziewał w Polsce i na świecie, że może być kraj, gdzie prezydent ukrywa w swoim pałacu sprawców, których ściga państwo, którego prezydent stoi na czele. Polska była pod tym względem miejscem absolutnie wyjątkowym. To są bardzo trudne okoliczności, ale podkreślam, my w tej sprawie nie skręcimy ani na milimetr. Zarówno jeśli chodzi o pokusę, zamknijcie właśnie kogo się da, nie zważajcie na przepisy prawa, nie. Wszystko będziemy, nawet jeśli to kosztuje czasu, nerwów, wszystko będziemy robili zgodnie z prawem. Ścigać będziemy sprawców nadużyć, nie oponentów politycznych, ale nie będzie żadnej litości, żadnej wyrozumiałości wobec tych, którzy zasługują na karę. Jest naprawdę różnica między rewanżem a takim autentycznym poczuciem sprawiedliwości. I też nie chcę, jako premier polskiego rządu wiem najlepiej, ile kosztuje permanentna wojna polityczna. My mamy do wykonania bardzo pragmatyczną robotę, więc nie będę szukał konfliktu za wszelką cenę. Nie będę szukał konfliktu tylko dlatego, że no właśnie, że to tak wygląda dzisiaj w Polsce. Tak, zobaczcie, to tak wygląda dzisiaj w Polsce. Taką mamy dzisiaj opozycję. I naprawdę naszym celem, priorytetem, i na to się umawialiśmy z Polakami, jest spokojna odbudowa, racjonalne decyzje, pragmatyczne decyzje. Nikomu tak nie zależy jak mi naprawdę na tym, żeby zakończył się ten chaos, na przykład chaos prawny. Nie chcę nikogo epatować tymi działaniami, jeśli chodzi o odbudowę systemu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości. To jest piekielnie trudne zadanie. Ludzie też by chcieli od razu, żeby sędziowie byli
wyłącznie sprawiedliwi, szybko pracowali, żeby nie było tego konfliktu na szczytach władzy, żebyśmy mogli spokojnie uwierzyć w to, że jakaś izba Sądu Najwyższego nie skręci wyborów, że będziemy wreszcie mogli uwierzyć w to, że Trybunał Konstytucyjny pilnuje konstytucji, a nie chroni i pilnuje bezpieczeństwa tych, co gwałcili konstytucję przez tyle lat. To jest bardzo trudne zadanie, ale tak jak jeśli chodzi o rozliczenia, tak i w przypadku tych zadań będziemy bardzo, bardzo konsekwentni. Na marginesie. Tym, którzy tak często narzekają, że minister Bodnar jest zbyt łagodny, że te rozliczenia nie postępują, to zabrzmi trochę okrutnie, ale nie o to mi chodzi. Powiem wam szczerze, ja zawsze stoję przed dylematem, kiedy przyglądam się tym rozliczeniom, jak uniknąć choćby cienia podejrzeń, cienia wrażenia, że mamy do czynienia z politycznym rewanżem. Wiecie, że świat też patrzy na to, co się dzieje w każdym kraju, gdzie władzę przejmuje opozycja i zaczyna się czas rozliczeń. Czy to jest Waszyngton, czy Paryż, czy Bruksela, czy Londyn, wszędzie na świecie ludzie patrzą, czy na pewno demokracja standardy demokracji są utrzymane. Więc ja naprawdę chronię i bronię wszystkich przed uleganiem takiej pokusie, że pójdźmy po bandzie, pójdźmy tak na skróty i rozliczmy się z poprzednikami, bo przecież wiemy, że robili złe rzeczy. Tak, wiem, robiliście bardzo złe rzeczy. I wiem, że prawo jest po to, żeby prawa przestrzegać i jeśli trzeba, także chronić opozycję przed zakusami ludzi, którzy nie wiedzą, na czym praworządność polega. Ale żeby dotarła wreszcie do świadomości społecznej ta bardzo, nieprzyjemna w sumie, ale dość oczywista prawda. Te dotychczasowe rozliczenia to jest rzecz bez precedensu w historii Polski i bez precedensu, jeśli chodzi o państwa europejskie. Są zarzuty, już sformułowane formalnie zarzuty dla byłego premiera Morawieckiego. Nie było takiej sytuacji do tej pory. Jest 11 uchylonych immunitetów parlamentarnych. Są formalnie sformułowane zarzuty dla 7 członków tamtej pisowskiej Rady Ministrów. 7 członków Rady Ministrów. Gotowych 6 aktów oskarżenia. Mówię tylko o szczytach władzy. Nie, tak jak powiedziałem, nie dam się namówić na polowanie na czarownicę, ale nikt mnie nie przekona, że ze względu na przykład na wynik wyborów prezydenckich będziemy musieli zrezygnować z dalszych rozliczeń. Nie ma mowy. Ostatnia taka dana, która, ja wiem, że to mało efektownie brzmi, ale wiecie, że my mamy w tej chwili jeden z najwyższych, mogę powiedzieć najwyższy wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Wiecie, że my osiągnęliśmy to w ciągu 1,5 roku. W 2023 to było 0,2, znaczy stagnacja tak naprawdę. Po 1,5 roku mamy 3,7 i to jest najlepszy wynik w Europie. W 2023, mówię cały czas o ostatnim roku rządów PiS-u, w lutym inflacja wynosiła 18,4%. 18,4%. My dzisiaj mamy 4,1 i będzie lepiej. Ta inflacja dalej będzie spadała. A inflacja znaczy drożyzna, przecież dobrze pamiętamy. Ludzie zawsze będą chcieli i słusznie to rozumiem, zarabiać więcej niż zarabiają. Ale warto wreszcie uświadomić sobie, że dzięki niższej inflacji i podwyżkom i niskiemu bezrobociu realny wzrost płac wyniósł 9,7%, 10% w 2024 roku i to był najwyższy wzrost płac w historii ostatnich 25 lat. Dlaczego o tym mówię? Już nie mówię o tym, właściwie nie ma pisowców na sali, ale też uświadomiłbym im, że... nieliczni, tak, są nieliczni, przepraszam. Nieliczni, ale rzeczywiście... No dobrze, to policzcie się na palcach jednej ręki i dajcie raport, ilu was tam jest. Poseł Kaleta, poseł Chmielowiec, poseł Cieciura, posłanka Gębicka. Ktoś jeszcze się zgłasza?
mam wrażenie, że bardzo byliście dumni z tej swojej propagandy. Pamiętacie, wystarczy nie kraść, luka VAT-owska. Luka VAT-owska. W tym 2023 roku, ostatnim roku waszych rządów, ta luka VAT-owska wynosiła 13,5%. W roku 2024 6,9%. O połowę zmniejszyliśmy lukę, czyli nadużycia, jeśli chodzi o płatność VAT. Nawet tego flagowego swojego sloganu nie potrafiliście zrealizować w jakiejś elementarnej proporcji. Nawet tu się skompromitowaliście. I dlaczego ja mówię o tych danych, które mogą niektórych nudzić? To jest naprawdę duża rzecz i chciałem wszystkim, którzy nad tym pracowali, podziękować, żeby w tym samym czasie, równolegle, w kilkanaście miesięcy, startując z bardzo trudnego punktu, z rozwalonym państwem, z niedziałającymi albo skorumpowanymi strukturami państwa, żeby równocześnie uzyskać największy wzrost w Europie, jedną z najniższych w Europie stóp bezrobocia, jeden z największych w Europie wzrost płac realnych i wzrost poziomu inwestycji. Tutaj na razie się rozpędzamy, ale też... Więc nie muszę nikogo przekonywać, że to nie jest cud, tylko to jest budowa wreszcie uczciwego, kompetentnego państwa. Nie myśleliśmy o tym, kto komu co i za ile, tylko w jaki sposób wyprowadzić Polskę z tego zakrętu, w jaki wy Polskę wprowadziliście. Jeszcze w lipcu ogłosimy to nowe otwarcie po rekonstrukcji rządu. Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rządu. Wtedy w grudniu, kiedy otrzymaliśmy od prezydenta wreszcie możliwość organizacji państwa, nie chciałem zmarnować ani dnia, ani godziny. I ludzie, którzy zdecydowali się na wzięcie odpowiedzialności za Polskę, pracowali w tych strukturach bardzo niefunkcjonalnych, jakie odziedziczyliśmy po PiS-ie. Te 1,5 roku to jest aż na to, żeby wiedzieć, że ta struktura musi ulec zmianie. I mówię o strukturze. I na pewno pojawią się nowe twarze. Każdy błądzi, ja pewnie też pobłądziłem, sądząc, że, tak jak już wspomniałem, prawda obroni się sama. Jeszcze w czerwcu rzecznik prasowy rządu, którego powołamy, będzie reorganizował także sposób komunikowania i informacji na temat tego, co robimy w Polsce. Otrzymałem także ze wszystkich resortów też cały pakiet tych zmian, które za chwilę będą miały miejsce tu, w tej Izbie. Oczywiście, jeśli zdobędziemy na końcu też podpis prezydenta. Nie mam tutaj jakichś iluzji, nie mam zbyt wysokich oczekiwań wobec pana prezydenta i jego gotowości do współpracy z nami, ale zobaczymy. No nie chcę zapeszać tej sytuacji. Między innymi wrócimy do tych projektów, które mają odbudować prawdziwy wymiar sprawiedliwości w Polsce. Jednym z testów będzie między innymi projekt oddzielenia prokuratora generalnego od politycznego ministra. I ten projekt jest gotowy. I on powinien być w interesie wszystkich. W sumie chyba najbardziej tej pustej sali. Chyba wam powinno najbardziej zależeć, żeby wspólnie tutaj zdecydować, kto jest prokuratorem generalnym, bo wy macie najwięcej obaw związanych z działalnością prokuratury w tej chwili. Czas pokaże, kto będzie miał rzeczywiste powody obawiać się pracy polskiej prokuratury. Ale wszyscy powinniśmy chcieć, aby wrócić do tej normy, którą kiedyś ustanowiłem wspólnie z moimi współpracownikami wiele lat temu, że prokuratura, podobnie jak sądy, powinny być niezależne od władzy politycznej. Tylko tyle i aż tyle. Spróbujmy to razem zrobić. W ogóle ja mam taki pomysł. Wasz prezes Kaczyński mówił tu, że dobrze byłoby, żeby wykorzystać ten czas i powołać rząd techniczny. Chciałbym, żebyście powołali opozycję techniczną. Bądźcie opozycją techniczną. Spróbujcie wspólnie z nami przegłosować coś, co może pomóc Polsce. Spróbujemy to przetestować na przykład na deregulacji. Tak patrzę na pana posła Mencena, myślę, że znajdzie też miejsce w swoim sercu na rzecz deregulacji polskiej gospodarki.
Nie, ja nie jestem piłoszem akurat, więc tutaj nic nie grozi z mojej strony panu Mentzenowi, nie ma obaw. Ale mówię o technicznej opozycji, bo wiecie co, mieliśmy taki festiwal wyborów. Tak jak powiedziałem, niektórzy mieli więcej powodów do satysfakcji, niektórzy mniej. Te 1,5 roku to były wybory parlamentarne do samorządu, do Europarlamentu i prezydenckie. Okej, no jest 3-1 dla nas, ale dzisiaj wiemy, że tą ostatnią bramkę straciliśmy. Więc bardzo chciałbym, abyśmy w pełni świadomie przystąpili do pracy nad tymi projektami, które mam tutaj w tej teczce, które moi panie i panowie ministrowie przedstawili, a więc nie tylko tę listę tego, co się udało osiągnąć, ale tego, co będziemy robili w najbliższej przyszłości. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i powtarzam, liczę na to, że te 2,5 roku prawie bez wyborów to jest unikatowa chwila. 2,5 roku bez tej łomotaniny. 2,5 roku bez walenia się po głowach non-stop. To jest dużo czasu. Wiem, emocje wyborcze wrócą na pół roku przed wyborami parlamentarnymi. No okej, to mamy ponad 1,5 roku, może spokoju elementarnego. Wiecie, że ludzie po obu stronach tej politycznej barykady by się naprawdę ucieszyli. Jakby zobaczyli, że coś to jest sensowne, nie jest ideologiczne, nie jest bardzo polityczne, ale ewidentnie służy polskiej gospodarce, polskiemu bezpieczeństwu i że nagle można zbudować wspólnotę. Bo to, co jest dla mnie doświadczeniem najważniejszym w tych 2 latach, to, że czy ktoś wygrywa, czy ktoś przegrywa wybory, nie zmienia faktu, że żyjemy wszyscy w tym samym kraju. Wygraliśmy wybory w październiku, ale ta połowa Polski, która nie była z tego tytułu szczęśliwa, to jest nasza Polska także. Jak dajemy 800+, czy babciowe, czy inwestujemy w elektrownie jądrowe, to przecież tego nie robimy dla swoich, tylko dla wszystkich. Wygraliście, przedstawiciel prawej strony wygrał wybory prezydenckie. Ale tak jak mój rząd wszystkie decyzje podejmuje na rzecz wszystkich Polek i Polaków, tak oczekiwałbym także od opozycji, żeby przynajmniej raz na jakiś czas przyjęła tę filozofię, uwierzyła w to, że możliwe jest wykorzystanie 2,5 roku bez wyborów dla dobra wspólnego. I do takiego podejścia ja będę naprawdę otwarty. Chciałem podziękować bardzo partnerom koalicyjnym. Będziemy pracowali nad tymi projektami Lewicy dotyczącymi mieszkań. Dziękuję za projekt dotyczący wliczania do stażu tych, którzy mieli własną działalność gospodarczą i umowy zlecenia. Wiem, jakie to jest ważne dla setek tysięcy ludzi. Także ten projekt, aby staże nie były bezpłatne, żeby każdy, kto pracuje, jakoś był jednak wynagradzany. Dziękuję Polsce 2050 za taką determinację, jeśli chodzi też o kwestie mieszkaniowe. Musimy tu uzgodnić kilka rzeczy, jak się domyślacie, ale naprawdę widzę i takie profesjonalne i zdeterminowane podejście. Profesjonalizacja spółek Skarbu Państwa. Ten proces postępuje. Jestem bardzo wyczulony na każdy sygnał nepotyzmu, bo to się zdarza. Nadal. W ogóle nieporównywalne z tym, co się działo z zapisy. To jest w ogóle, skala jest nieporównywalna, ale nadal się zdarza. Więc praca na tym, aby znaleźć reguły, które wykluczą ostatecznie tego typu sytuacje. Ja jestem oczywiście gotów do dalszej pracy nad tym. Proponujecie szkoły podstawowe wolne od smartfonów. Wszyscy rodzice wiedzą, jaki to jest problem. Uzależnienie naszych dzieci, rodziców też i dziadków też, od smartfonów, internetu, etc. Ale naszym obowiązkiem jest nie tylko walka z naszymi uzależnieniami od internetu, ale ochrona naszych dzieci. Więc mądre propozycje. Jak wiecie, już w tej chwili jest taka możliwość, i wiele szkół z tego korzysta. Ale tak, wspólnie zastanówmy się nad tą propozycją, czy ustawowo nie moglibyśmy wesprzeć tych wszystkich, którzy czują się czasami bezradni, żeby trochę uwolnić od tej groźby uzależnienia nasze dzieci, jeśli chodzi o tę plagę internetu, smartfonów.
która powoduje, że te nasze dzieci, nasza młodzież zanurza się za bardzo i bez reszty czasami w tej cyberprzestrzeni. Bardzo dziękuję wszystkim partnerom w tej koalicji. Ja wiem, to jest trudne zadanie. Wiem, że pochodzimy z różnych nurtów. Moim zadaniem między innymi jest szukanie ciągle wspólnych ustaleń. I dziękuję za wyrozumiałość tej kwestii. Na tym polega uroda elektoratu, na tym polega uroda. Ja jestem szczęśliwy, jestem dumny, że 11 milionów Polek i Polaków to są ludzie, którzy mają różne poglądy, różne tradycje, ale jedną wiarę, że Polska może być lepsza, że w Polsce mogą żyć dobrzy ludzie, że słaby nie musi być zawsze na przegranej pozycji. I taka sama jest nasza koalicja, ze wszystkimi tego pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. Nie chcę innej. Ja jestem naprawdę bardzo dumny z tego, że pracujemy ciężko z ludźmi o różnych poglądach, ale tej samej wrażliwości, że pracuję z prawdziwymi patriotami. Jeśli się kłócą między sobą, to dlatego, że głęboko wierzą i w Polskę, i w sens tego, co robią. Wiecie, jedną rzecz muszę powiedzieć. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że damy radę, albo jeśli ktoś chciałby zamienić koalicję rządzącą w takie targowisko próżności czy konfliktów, to niech nie głosuje dzisiaj za wotum zaufania. Niech głosują za wotum zaufania ci, którzy naprawdę wierzą w to, że przez 2,5 roku doprowadzimy do kolejnych sukcesów naszej ojczyzny, Rzeczpospolitej, że tylko temu będą poświęcać czas. I że nie zgubimy tego, co dla nas najważniejsze, spierając się o detale. Spór o kierunki działania to nas pewnie różni od opozycji, od naszych oponentów, że potrafimy cały czas ze sobą dyskutować, ale uprzedzam, nie powinniśmy tolerować, ja na pewno nie będę w rządzie tolerował sporów, które zamieniają się w kłótnie publiczne, brak zaufania do siebie. Czym się kończy konflikt w drużynie, która powinna być powodowana jednym celem, jednym duchem, widzieliśmy wczoraj w Helsinkach, prawda? Znaczy nie róbmy tego typu błędów. Musimy zrozumieć na nowo, co to znaczy gra drużynowa. A gra drużynowa to jest także wzajemna wobec siebie lojalność, wiara w zwycięstwo i taka solidarność też wobec świata zewnętrznego. Na to bardzo, bardzo liczę. Nie chcę przesadzać z tymi sportowymi porównaniami, ale pewnie jak wielu z was kibicowałem Idze Świątek, tym razem nie wyszło tak do końca i widzieliście na pewno ten słynny napis na Roland Garros. Victory belongs to the tenacious. Nie obrażam nikogo, przetłumaczę zaraz na polski. Tutaj nie. Zwycięstwo należy do najwytrwalszych. Ja życzę wam wszystkim wytrwałości. Życzę wam determinacji. Każdy, kto jest gotów, razem ze mną, razem z rządem, przede wszystkim razem z naszymi wyborcami, nie zważając na te chwilowe emocje, iść do przodu i budować lepszą Polskę. Niech zagłosuje dzisiaj za wotum zaufania dla naszego rządu. Ja jestem gotów nie tylko zagłosować, ale dalej prowadzić pracę tego rządu. I tak, niniejszym zwracam się do całego Sejmu o udzielenie wotum zaufania dla naszego rządu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu premierowi. Zanim zarządzę krótką techniczną przerwę, 3 informacje formalne. Przypominam, że zgodnie